Jest to chyba jeden z nielicznych krajów, do którego nie wrócę. Ty, jakieś sprawdzańsko. No to ładnie. Ale Afryka jest nieprzewidywalna. Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 9. Wstałem i przemyślałem. Jest to, moi drodzy, ostatni odcinek z Mali. Ostatni odcinek drogi do granicy z Burkina Faso na terenie Mali. Będziemy w tym odcinku też robić takie krótkie podsumowanie tego kraju, bo czy chcecie, czy nie chcecie, myślę, że nie znacie nikogo osobiście, a nawet w internecie, kto był w Mali. Coś mi tutaj głucho, ty. Kurczę, zapomniałem zatyczki wyciągnąć. Tak czuję, że w ogóle sam siebie nie słyszę. No tak, słuchajcie, bo ja w zatyczkach śpię. Zaraz ktoś powie, kierowniku, ale przecież w zatyczkach to cię mogą zaraz tutaj do tego zasztyletować. Słuchajcie, żeby takie dziwne rzeczy z człowiekiem zrobić, to trzeba też trochę czasu poświęcić. Nie wiem, przeciąć namiot, otworzyć namiot, no to ja zdążę obciągnąć zatyczki. Mam taki delikatny umysł, w sensie jak krowy chodzą czy kozy, to tak mnie to rozprasza, że nie mogę zasnąć. Nie jestem w stanie zasnąć bez zatyczek w terenie. Nie śpię w zatyczkach, tylko naprawdę w skrajnych warunkach, kiedy serio czuję, że albo jestem obserwowany w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu, albo nie jestem pewien terenu pod względem zwierząt. O tak. No a tak to nie, tak to w 80% normalnie w zatyczkach śpię, żeby się wyspać. A dzisiaj się wyspałem jak panisko. No mówię wam, nie jest źle. No więc dzisiaj słuchajcie, ostatni odcinek, więc zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, żeby dobrze sandały szły w kierunku Burkina Faso. Zaraz wam pokażę, gdzie postawiłem namiot i szybko składamy namiot i lecimy w trasę. Dobra? W nocy było tak ciepło, że temperatura w ogóle nie spadła poniżej 37 stopni. Dlaczego tak mówię? No bo spałem w majtach i kompletnie nie było mi chłodno, bo jak temperatura nawet spadnie poniżej 36, nawet spadnie do 36, no to już czujesz taki delikatny dyskomfort, taki wiesz, 35 to już jest chłodno. To już jest chłodno w nocy, kiedy ciało odpoczywa, kiedy ciało, wiecie, nie pracuje, kiedy ciało jest w spoczynku, a tutaj przez całą noc tak po prostu leżałem. Mówię w szoku, no, 37 stopni. A teraz skręcony, śpiwór schowany. Teraz można się zabrać za ogarnianie namiotu. I się ubrać trochę, żeby jak człowiek wyglądać. Zobaczcie, tutaj sobie chodzi jakiś lokalny. Tam są lokalni. Tu jakiś lokalny ma zagrodę. I powiem wam, że Malijczycy są tak kulturalni, że ja chyba nigdy nie spotkałem się w kraju afrykańskim z taką kulturą, z takim wyczuciem, że wiecie, nie przychodzą, nie zagadują, nie dokuczają. Trzymają taki, widać, dystans, obserwują, kim jesteś, co tu robisz, tak wiecie, widać, że są ciekawi, ale nie przekraczają granicy. Dają komfort. To jest niespotykane. A tych krajów afrykańskich trochę przepracowałem. Najgorzej było w Etiopii. Kosmos. A tutaj ekstra. Kultura, że tak powiem, na wysokim poziomie. Względem obcego. Mleko w proszku, które witamina A, C, D, E i K. Ja uważam, że to jest dobre. Jak będziecie w Afryce, to pamiętajcie, żeby takie mleko w proszku za 60 groszy kupić sobie w sklepie. To jest dobre. No i niestety nie mam nic za bardzo na taki rozruch. Mam jakieś tutaj herbatniki mleczne, ale jak to mówi stare porzekadło, lepiej cokolwiek zjeść,
żeby była energia, żeby pobudzić ciało do dnia, który rozpoczynasz, niż nic. A co wy tam jecie? Dajcie znać, co teraz jecie, kurde, w komentarzu. To sobie, że tak powiem, pozazdroszczę wam, jak odpalę komentarze. Wasze zdrowie. Najpierw mieszamy i zdrowie. Bo kubka się nie dorobiłem. Może macie do polecenia jakiś kubek podróżniczy? O! Mango z drzewa na śniadanie. I elegancko. Dobrze, że ma skórkę, to nie trzeba myć. Pyszne. Wracamy do gry. Jesteśmy za miastem. W sumie nie wiem, czy to już za miastem, czy jeszcze w mieście, bo te granice miast w Mali są bardzo poprzesuwane. Taktyka jest prosta. Łapiemy samochód osobowy, nie tira. Młody, zabieraj tą cysternę. To też zabieraj. Młody, zobaczcie. Słup te energetyczny ciągnie. Ile on ma lat? 12? W Polsce to już by mówili: o człowieku, bo się przerwie, bo przepukliny dostanie, bo tamto. Tutaj mają głęboko to w skarpetach, których nie noszą. I normalnie zasuwa gość. Tutaj dwóch też ciągnie. Tutaj dwa słupy biorą. O. Można? Można. A nie jakieś tam, wiecie, na siłę. Że nie da rady, że tego. Chłopaki idą. O. Jaki dumny. Robotę robi. W tak dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie, rozwijającej się populacji, dzieci muszą pracować, bo gdyby one nie pracowały, przejęłyby ten styl życia i bycia europejski, byśmy 1:1 skopiowali i przenieśli to do Afryki, no to moi drodzy, co tutaj by było? Byłaby taka patologia, że wam się w głowie nie mieści. I tego nie dałoby się zatrzymać, bo niestety wzorzec buduje wzorzec. Jeżeli jest człowiek, jest rodzina, lewe ręce, nie pracuje, to dzieci bardzo często też przejmują ten wzorzec. A taki chłopiec 10-12 lat, ktoś zaraz powie: ale on nie ma dzieciństwa, bo on się zajmuje swoimi braćmi i pracuje. Tak właśnie wygląda dzieciństwo w Afryce. To nie jest takie dzieciństwo, które wy, widzowie, jako zamożni ludzie bądź średnio zamożni znacie, że mogliście sobie bimbać tak jak ja w piaskownicy albo bawić się z kolegami przez cały dzień. Tutaj po prostu życie wymusza na tych dzieciach, żeby one pracowały, pomagały. One nawet chcą bardzo często pomagać, pracować. Nawet za darmo. Dlaczego? Bo każdy człowiek jest taki sam. Każdy człowiek chce czuć się potrzebny. Niezależnie od tego, czy żyje w bogatym, czy w biednym kraju. Chce być doceniony, potrzebny. Chce czuć się częścią społeczeństwa, grupy społecznej, rodziny. Chce być tym kafelkiem, który buduje całość. Każdy z nas tego chce. Tutaj, widzicie tego chłopca, który idzie? Chłopiec z zespołem Downa. To jest niesamowite, jak dzieci z syndromem zespołu Downa zachowują się w Afryce. On idzie, krzyczy sobie tam, coś tam macha do ludzi. I takich dzieci trochę jest, nie ma co ukrywać. A to dlatego, że niestety na religię, bo to nie ty wybierasz, bardzo często tylko ci wybierają. No i dobra, dobrze się dogadują z wujka, z tryjkiem, z tej samej rodziny, no to niestety później takie rzeczy wychodzą. Młody się boi, ale ja w autobus wsiadłem z prostej przyczyny, bo nic nie mogłem złapać przez godzinę. Kompletnie nic nie szło. Teraz jak panisko jadę, co to za ten zamyk? Aha, bo tutaj opada siedzenie, więc tutaj przywiązali. Tutaj z towarem jadą. W Afryce nikt nie podróżuje na ten z pustymi rękoma. Zawsze coś się przywiezie na chatę. Coś się weźmie. Nie ma sensu marnować tak zwanego przebiegu. Ciężko dzisiaj było złapać. W sensie pewnie jakbym tam postał kolejną godzinę, to może bym złapał, ale to też nie o to chodzi. Jak tutaj zaraz będzie piekarnik. 43 albo 44 stopnie, czujecie to? A widzicie, ciekawy Nie wiem, czy wiecie, ale w Mali kiedyś słonie były, nie? Zostały wytępione ze względu, jak w większości krajów afrykańskich, ze względu na kły.
które mają wielką moc w ichniejszej tradycyjnej medycynie i w pomyślunku takim, że tak powiem, w szamanizmie. Faktem jest, że te słonie po prostu zostały wycięte też do zera, bo ludzie się też bali tych słoni. No i introdukowano z Burkina Faso. Przeniesiono tam kilka sztuk, ale nie wiem, czy te słonie są w stanie tutaj przetrwać, czy nie są w stanie przetrwać, bo to jest bardzo skomplikowany temat. Tutaj nikt nie myśli o muzeum, o zachowaniu tożsamości, o jakichś pamiątkach, które były z 50 lat temu. Nikt o tym nie myśli. Tutaj trzeba zarobić grosze i przetrwać, przeżyć, moi drodzy. No i ładnie, no. My tak gadu, a nikt mi z was nie mówi, że to jest, wiecie, miejscówka tych Smurfów. Powiem wam, że gdzie nie spojrzę... Normalnie boję się wciągać kamerę. Boję się, bo tutaj to już by był przypał, gdyby ktoś zobaczył, ale nikt nie zobaczył, więc jest okej, ale przypał by był fest. Ty, jakieś sprawdzańsko. No to ładnie. Ale Afryka jest nieprzewidywalna. Proszę zauważyć, że większość ludzi tutaj wykonuje robotę statycznie. Siedzą, leżą, patrzą. Rzadko kiedy ktoś pracuje tak fizycznie, wiecie, w ruchu. Proszę. Tutaj sobie chłopaki siedzą. Tutaj ukryci w szopie. Tutaj sobie chłopaki stoją. Nie ma takiego ruchu. Nie ma ruchu, bo temperatura jest po prostu szalona. A to oczywiście nie pomaga, żeby budować mocniejszą gospodarkę. No bo jak jest gorąco, jak jest ciężko, to kto będzie zasuwał? Więc warunki klimatyczne, moi drodzy, mają ogromne znaczenie na to, jaka owa gospodarka jest. Czy tego chcemy, czy nie? Grubsza akcja tutaj się podziała. Nie wiem, o co chodzi, ale policji pojechało tyle, że chyba wszyscy z Mali się zabrali. Czalu, uwaga! Uwaga! Sorry! Syju! Idziemy, coś zjemy. Z rana słabo szło, to teraz trochę podjechaliśmy, coś zjemy zaraz tutaj u lokalnych i będzie dobrze. Szanowni Państwo, tutaj jest cała szefowa Nene Dja. Nene Djalu. Daj, zapamiętaj. Szefowa tutaj będzie robić na ognisku, moi drodzy, jajecznicę z 4 jajek. Tam mamy jeszcze trochę takiego atykie. No więc tak o tutaj sobie pojemy, ale coś te autobusy stoją, tam coś się dzieje, tam jakiś wyścig kolarski chyba jest. Powiem wam, że nie lubię sport w Afryce. Ja wiem, że powinniśmy krzewić sport w Afryce, ale no bez przesady, nie w momencie, kiedy ja jestem na trasie. Kiedy robota się robi. Ciekawe, czy pani sprawdziła, czy jajka dobre. Wy sprawdzacie, czy jajka są dobre? Ja to zawsze sprawdzam. Kuku! No, szefowa tutaj robi jajecznicę na takim przepalonym oleju. A takie? Tak jest, szefowo. Cała ta. Tutaj dostałam teraz wyznanie miłości, że mnie tutaj jedna z koleżanek kocha i że ona jedzie ze mną. Tada! Moja nowa fanka z Mali. Maniok. Na początku się go trze na tarce, później jak on jest fermentuje, moi drodzy, no to później się go parzy.
To jest maniok starty, sfermentowany, a to jest proszę bardzo jajko. Jajko. Hello. I zebranie walne, żeby zobaczyć jak kierownik je maniok i jajka. Na lewo sklep odzieżowy, na prawo jakaś chata. Tutaj międzynarodowy wyścig kolarski. Punkt jakiś tutaj był. Ja kolarzy nie spotkałem. Oprócz tych lokalnych na tych ich maszynach, że tak powiem, trzymających się na słowo sandała. Ogólnie z łapaniem stopa w Mali jest tak 50-50. Jest tak 50/50. Raz idzie dobrze, a raz bardzo słabo. Że trzeba się autobusikiem ratować. Teraz w ogóle z tym ruchem, no to jest całkiem słabo. No nie wiem, czy do tej granicy dzisiaj dotrę z Burkina Faso. Tam jakaś mordula się zatrzymał, ty. Tam z pół kilometra myślał, czy się zatrzymać, czy się nie zatrzymać. Udało się złapać. Jedziemy teraz z kolegami tutaj ciężarówką. Proszę zobaczyć. La pluie. A bleu. La pluie. En français, la pluie. La pluie. La pluie. La pluie, deszcz pada, pora deszczowa. Moi drodzy, w sumie początek. Ale nie spodziewałem się, że teraz będzie. A, fresh. La pluie, oui. Od razu tak się świeżo zrobiło. Natura odżyje. Proszę zobaczyć, jak deszcz zasuwa. Jesteśmy w Sisa. Zaraz wysiadam. Zostaje mi do granicy 50 km. Lokalna knajpka. Proszę, mięsko z krowy, rzecz jasna. Tam chłopaki cebulkę jeszcze dodają. O, ja sobie kolację zjem. Nie wiem, czy przejadę dzisiaj do Burkina Faso. Słabo mi to idzie. Ale zobaczcie, jakie fajne te... Najlepsze jest to, że mięso, które podają, to podają w workach po cemencie. No, patrzcie na to. Tutaj chłopaki, na talerzyk. Kurwa, no pierwsza klasa. Dupy nie rozerwie, bo to na oleju elegancko. No, here. Elegancko, proszę zobaczyć. Kierowniku. A mięso. Trochę gumowe. Wołowina. Pierwsza klasa. Jak widać, szanowni państwo, pogoda nie dopisuje, ale to nie znaczy, że... O mordo, gdzie ja stanąłem, ty? Na nieoficjalnej drodze. Dobra, przechodzę. Bo tutaj jak będziesz stać, to będziesz stać do końca życia. Ale pogoda się zmieniła przez ostatnie kilka godzin dzisiaj. Powiem wam tak, będziemy pomału kończyć odcinek, ze względu na to, że czas antenowy się kończy na Sandale. I mam takie trzy konkluzje związane w ogóle z Mali, bo to jest ostatni odcinek z serii Mali z Jak to daleko. I powiem wam tak, to jest chyba jeden z krajów, w którym mam mieszane uczucia, bo z jednej strony przesympatyczni ludzie, ciepli, fajni, rzadko oszukujący, oszukują tutaj, no bo ciężko jest trafić na kraj afrykański, w którym białego nie oszukują. Tutaj jakiś hotelik jest, może ich tu kierowniku by się przespaliby się może.
A może i by nie przespali, idziemy. No, dziwny taki kraj niuansów, bo przyjemnie mi się tutaj podróżuje, ale z drugiej strony jest to kraj obarczony bardzo wysokim ryzykiem i ci, co dłużej na kanale, trochę się zaplułem, to ci wiedzą, o co chodzi z ryzykiem w Afryce. I to nie jest tak, że podróżowanie jest obarczone w każdym kraju tak dużym ryzykiem jak tutaj w Mali. I ja jak podróżuję, to czuję. Ja to czuję, w którym kraju naprawdę mogę sobie na coś pozwolić, a w którym nie. W Mali czuję, że tutaj muszę być cały czas na 300% skupiony, kręcąc materiał, reportaż, żeby nie wpakować się w grube tarapaty. A uwierzcie mi, w takich krajach niestabilnych jak Mali, wpakowanie się w tarapaty na długie, że tak powiem, tygodnie jest proste. I ja to czuję całym sobą. I mam taki dysonans do tego, że jest mi tutaj spoko, przyjemnie. Mali to jeden z nielicznych krajów, do których prawdopodobnie nie wrócę. Zbyt duże ryzyko, a wizyta w tym kraju nie jest warta podejmowania aż tak dużego ryzyka. Tak sobie myślę. No nie znaczy, może kiedyś wrócę za kilka lat. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, że nigdy nie wrócę, ale na pewno nie z własnej inicjatywy, żeby kręcić tutaj kolejny raz materiał. Za dużo nerwów, za dużo stresu, żeby aż tak ryzykować. Żeby aż tak ryzykować, naprawdę. Szanowni Państwo, żegnam ja się z Wami z tego punktu. To będzie świetnie obrazowało naszą kolejną wędrówkę, nasz kolejny krok. Pozdrawiam serdecznie. Bonjour. Good. Widzimy się w kolejnym odcinku z Burkina Faso. Burkina Faso. Ui, jak to daleko, dziku. Moi drodzy, dajcie znać koniecznie, jak podobała Wam się seria z Mali. No, pozdro. Tak jest. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Cieplutko. Jeszcze z Mali. Czołem. From the West Pacific to the island of Kenya, they treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm